No witajcie kochani, niestety nie mogłem zdobyć tych boosterów z najnowszego setu wcześniej. Nie dość, że właśnie nie mogłem zdobyć wcześniej, to nawet nie mogłem zdobyć całego boxa, a jest tutaj tak naprawdę no, prawie cały box. Zamiast 24 boosterów mam tutaj na stanie bodajże 19. Więc niestety, jest to troszkę takie no niepełne rozpakowanie. Trudno, jakoś sobie musimy z tym poradzić. Ale najważniejsze, ja się najbardziej cieszę, że w końcu ostatecznie i tak się udało. Oglądacie to prawdopodobnie tydzień po premierze, czyli no niestety. Tak czy siak zaczynamy. Może wróćmy już do nożyczek. Widziałem dużo ludzi, widziałem w międzyczasie parę rozpakowań, widziałem, że trochę ludziom się udało tutaj pozdobywać jakichś fajnych rzeczy, fajnych secret rare'ów i nie tylko. No bo fajnie, gratulacje kochani. I teraz może i mi się coś uda zdobyć. Jest tutaj parę kart, które mi się bardzo podoba. Ok, za szybko poleciałem na początek. Mamy Erkę i mamy... O, od razu mamy super rarkę Kingoma. Podobno Kingoma jest całkiem niezłym liderem teraz, tym nowym. Ok, więc mamy naszą pierwszą super rarkę Kingoma. Mało świecące, ale jest ok, jest ok. Zawsze coś. Widziałem właśnie, że ludziom fajne rzeczy powypadały. W ogóle jakby Secret Rare miał jakiś taki... Odniosłem takie wrażenie, że w tym secie Secret Rare ma jakoś wyjątkowo duży współczynnik, jakąś dużą częstotliwość. Albo po prostu tak, akurat tylko takie przypadki. O takich przypadkach tylko się dowiedzieliśmy. RK i RK. Ok, idziemy dalej. Jest tutaj parę fajnych kart, które tak poza tym, że po prostu mi się podobają, to gdybym grał, to bym tak ogólnie chyba chciał je mieć do gry. Bardzo chciałbym zagrać Majin Buu, który był we wcześniejszych setach, ale tutaj ten Broly podobno jest całkiem silny. Android 18 mamy lidera Broly'ego. Jak on z przodu wygląda? Całkiem spoko, całkiem spoko. Podoba mi się lider Android 18, w ogóle widziałem, że tam są bardzo silne karty niektóre. Super rarka, Dr. Arinzu. I mamy rarkę Androida 17. Czyli co? Tutaj będziemy mieli żółte karty w tym niecałym boksie. No nie mogę tutaj... Mało wzorków jakoś jest. Powiem wam, żeby sobie osłodzić jakby ten deficyt boosterów. Dokupiłem do tego jeszcze 6 boosterów z trzeciego setu w jednym zamówieniu po prostu od jednego sprzedawcy. Ale otworzyłem je poza kamerą i chyba dobrze zrobiłem, bo drop był absolutnie tragiczny. O, Chi. Ona jest fajna, fajnie wygląda ta karta, ale jest altprint wygląda jeszcze lepiej. Na razie nieźle, jak na niepełny box. Mamy trzy super rarki. Nie mogę się doczekać altów. Mam nadzieję, że w tych brakujących boosterach nie było tylko altów. Bo ile ja tutaj otworzyłem do tej pory? 4 boostery widzę i 3 super rarki się trafiły. O, chciałbym jakieś fajne alty. Albo nawet Secret Rare. Co my teraz tutaj trafimy? Idę tym razem trochę szybciej niż zazwyczaj, bo jest Broly rarka i rarka Piccolo Junior. Generalnie już dużo tych unboxingów z tych boosterów było w internecie, więc myślę, że nie ma co tak przeglądać tych kart zbyt wolno, szczególnie, że zazwyczaj wychodzi nam jakoś wyjątkowo długo. Tym razem spróbujemy, żeby wyszło trochę krócej. Villa Bulma, Android 15, Degesu, Hamster of Mega, King Castle, Ba, This is Over, Nam, Witches, Adobe, Gohan Yoff. Całkiem spoko karta też, duża szukajka i Kraken z Daimy. Ale mi się Daima super podobała. Uważam, że była fantastyczna animacja. Daima bardzo dobrze zrozumiała problemy z Dragon Ball Super i po prostu ich nie powieliła. Android 16 też ma fajnego altprinta. Altprinty jak zwykle są takie
dosyć dobre w Fusion Worldzie. Tutaj nic ciekawego. Kamień, papier, nożyce i tamburyn. Czy jest tutaj coś wartego uwagi? Widzę tylko kod. O, tutaj coś się chyba mocniej świeci. To chyba Goma, żółty altprint. Widziałem jak BJ, tak chyba o sobie mówi, ta osobistość, ten chłopak na YouTubie, otwierał 2 boksy, z czego jeden z nich był gomachowy. No i... Android 16. O wilku mowa praktycznie, o wilku mowa. Chciałem coś więcej. Dobrze jest. 4 super rarki. Powiedzmy, że jesteśmy mniej więcej w połowie boksa. To by się mogło mniej więcej zgadzać. A jak tym razem? O, tym razem bieda jest. Tym razem jest bieda. No dobra. Chciałoby się jakiegoś altprinta zdobyć. Jeden mój zarzut co do dajmy, co mogę na pewno powiedzieć, to chciałbym, żeby ta dajma była trochę dłuższa. Ten lider Vegeta Mini z dajmy podobno bardzo mocno zyskał dzięki temu setowi. Będę musiał się jemu przyjrzeć, bo parę rzeczy w dajmie nie udało się zrobić jakoś tak super. Nie udało się tak do końca wyczerpać tematu. Zastanawiałem się, czy nie zrobić jakiegoś oddzielnego filmu o dajmie jako jakieś takie recenzje, analizy. Ale nie mam czasu na takie rzeczy. Zresztą trochę nie dla mnie już takie materiały. Kiedyś o takich materiałach myślałem, zresztą nawet je robiłem na innym kanale, ale to już nie moje czasy. No, jedną z takich rzeczy, co właśnie mogłyby trochę więcej się wyeksponować w dajmie, to ten cały śmieszny Ginyu Force, który nie jest Ginyu Force'em, tylko ten, nazwijmy to Goma Force. Jest to po prostu identyczna kalka jak z Ginyu Force. Mamy pierwszego altprinta. Ale ładny. Kurde, ten Piccolo to jest King Piccolo, Piccolo Daimao. Ale dobrze to wygląda. Chociaż tutaj widzę, że z moim światłem aktualnie ciężko pokazać te ładne rzeczy, ale mi się bardzo podoba. Super. Jest tu jakiś wzorek? Troszkę jest wzorka. Jest jeden altprint. Czekamy na drugi. Oby jeszcze się trafił drugi altprint. Ojejku. Na pewno doceniam to, że ten set też dosyć mocno skupia się na Brolim, czyli mamy również Broliego na grafice, czyli nie ma tutaj w końcu Goku, promocji wszędzie Goku, chociaż mamy oczywiście lidera Goku niebieskiego, jest też Secret Rare znowu z Goku, tym razem niebieski. Cymbał. Planet Mega. Mam nadzieję, że będzie to dalej tak utrzymywane. Wiemy, że w 7. secie mają być smocze kule, to siłą rzeczy będzie to promowane za pomocą Shenlonga. Jeszcze 8 boosterów. Nieźle. To dopiero 10 otworzyliśmy. Dobra, otwieramy następnego. Chętnie poczytam w ogóle w komentarzach, jakie wasze są teraz opinie o dajmie oczywiście, ale myślałem o tej karciance od Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Minął rok, prawie 1,5 od premiery. Mamy jakieś już nauczki, mamy wnioski. No, gra się ewidentnie rozwija. I jestem ciekawy waszej opinii. Moim zdaniem na razie idzie to wszystko na plus. A początek ta karcianka miała bardzo trudny. Początek był trudny i no przynajmniej trudniejszy niż w przypadku Masters, bo Masters miał taką dosyć średnią konkurencję wtedy. Aktualnie. A teraz na rynku jest całkiem sporo nowych karcianek. Bandai sam produkuje już prawie co roku jakąś nową karciankę. Nie wiem po co, komu, dlaczego, ale widocznie czują w tym jakieś pieniądze. W jakiś sposób im się to chyba opłaca. Jeżeli Fusion World przeżyje pierwsze 2 lata, a na razie wszystko wskazuje na to, że przeżyje. O, Super Rare Android 13. Ależ to jest silne. 25 000 bonusu. A wszystko wskazuje na to, że karcianka przeżyje jednak te 2 lata. No to
Myślę, że dalej to już sobie jakoś poradzi, ale podobno drugi set był bardzo makabryczny dla ludzi, dla gry, bardzo niezdrowy. Nadal jest to bardzo niepopularna karcianka też. Masters też na początku było niepopularne, ale nie było z nim aż tak źle jak tutaj z tym Fusion Worldem teraz. Tu uproszczone zasady dobrze zrobiły. Taki trochę soft reboot. Nie wiem, na ile dobre jest to, żeby były naraz dwie karcianki. Ale widocznie Bandai'owi się to jeszcze na razie kalkuluje. Ja w końcu spróbowałem pograć troszkę starterami we Fusion Worlda. Było też nieźle, nieźle się bawiłem. Trochę wychodzą przyzwyczajenia z Masters, typu szukanie negacji, czekanie na to, czy ktoś zaneguje atak. Ciekawe, czy dodadzą negację. Ciekawe, czy dodadzą multikolorowych liderów. Znaczy nie wierzę, że nie dodadzą, no bo na kartach jest nadal specified cost. Więc dziwne by było, jakby w pewnym momencie ci multikolorowi liderzy się nie pojawili. Tak samo negacje. Nie wiem, czy jakoś to mamy wiedzieć, żeby negacje nigdy się nie pojawiły. Mam nadzieję, że nigdy to, co się na pewno nie pojawi, to będzie counterplay. Przynajmniej nie w takiej formie, jak był w Masters. No, znowu lider broli. Właśnie ten lider broli się powtarza. Widziałem też w innych boksach, w innych rozpakowaniach. Nie było tego w poprzednich boksach, żeby lider się powtarzał. Zawsze było jeden lidera mniej, tak w ogóle. Android 17, 18. 4 do końca. 4 do końca. Czy nam się trafi jeszcze jakaś magia? Bardzo proszę, żeby się trafiła jeszcze jakaś magia. Bo mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5 super rarek i jeden alt print. No to akurat wszystko to jeszcze może mieć jakiś hit. Może mieć jakiegoś uderzenia jeszcze. Zobaczmy, czy jeszcze magia nam przysługuje. O, coś tu chyba będzie. No dobra, próbujemy. Fairy Blue, World King, Dog of Mega, Wolf Funk Fist, Dr. Flap. Nie pamiętałem, szczerze powiedziawszy, Dr. Flap. Ale to jest chyba ten, który stworzył Android 8? Nie pamiętam. Boże. First Friend, Piccolo Junior, Cymbał, Cross Arm Dive, Majin Du, strasznie brzydki, Sogoku Mini, Daima i co to będzie? Tien, super rarka. Nienawidzę tego artu, strasznie mi się nie podoba ta grafika. No ale spoko. Spoko, też jest dobrze. 2 karty ekstra dodaje się z dropa do ręki. No mocne. Nie dziwnego, że ma jego kosztem jest jakby 0 combo. Żeby nie zrobić tego zbyt potężnego. 3 paczuszki, 3 paczuszki. Chyba nic, niestety, chyba nic jednak. Nie tym razem. First Friend, Piano, This is Over, Hamster, World of Terena, Android 19, Dodon. A, ten Gohan, ten nowy Gohan. Wsparcie pod lidera z pierwszego setu. Zastanawiałem się, czy sobie nie zbudować tego lidera, tego deku. Na razie wsparcie jest dosyć małe. Ludzie dosyć negatywnie oceniają tego lidera. Kto by się spodziewał, że taka ulubiona postać, forma tej postaci będzie miała tak ciężko w tej karciance. Ale Gohan zawsze miał ciężko w tej karciance. O, może coś będzie. Shu, Android 15, Sleepy Boy, Degesu, Android 18, Piano, First Friend, Majin Q, Broly, Krillin, Marba i... Piccolo Day. Zapomniałem, że ekstra też mogą być R-kami. No dobra. Och, ostatnia paczka magia. Ostatnia paczka magia, proszę. Dobra, teraz nie będę podglądał. Niechaj to będzie niespodzianka dla nas wszystkich. Co tam się wydarzy? Piano, Bacterian, Dog of Mega, Hylia, First Friend, Android 18. Android 18 lider. Jak zwykle miałem przez chwilę zawał, że to jest alt lider, ale nie ma tak dobrze. Janemba, Lunch, Frieza. Fajna grafika.
No dobra. Dodon Wave. Na podsumowanie. Tien, Android 13 po fuzji. W sumie chyba nie ma Androida 13 przed fuzją w tym secie. King Piccolo, nasza super rarka. Android 16. JJ Childhood. Dr. Arinzu. I King Goma. To na 19 boosterów trafiło nam się raz, 2, 3, 4, 6 super rarek. Czyli większość, zdecydowaną większość trafiliśmy. Oraz jeden alt print nam się trafił. Ciekawe jaki był drugi w tym boksie. Dobra. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję, że byliście. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.